Witam! Dzisiaj odcinek historyczno-kulinarny, ponieważ temat jest połączeniem historii, kultury i sztuki gotowania. Mianowicie, dlaczego chrześcijanie jedzą wieprzowinę z radością, natomiast wywodzący się z tej samej księgi właściwie Żydzi oraz muzułmanie absolutnie wieprzowiny nie jedzą. Przede mną widzicie jagnięcinę. Tutaj mamy udziec z barana, tu mamy jagnięce combry, a tutaj piękna wołowina. To przeapetyczne mięso na potrzeby tego filmu dostarczyła pani Barbara z firmy Kwartet. I dzisiaj opowiem Wam właśnie, dlaczego Żydzi lubią jagnięcinę, kozinę, nie pogardzą też wołowiną. Natomiast jeżeli zaserwujecie im schabowego, to powiedzą absolutnie nie, to nie jest mięso czyste i my tego jeść nie będziemy. Z czego to się wywodzi? Otóż zacznijmy od tego, jakie zakazy istnieją w Torze, które mówią, że świni jeść nie wolno. W Księdze Kapłańskiej, rozdział 11, Tora wymienia zwierzęta, które są czyste, czyli koszerne. I takie zwierzę musi mieć rozdzielone kopyto. Tutaj świnia podchodzi pod to kryterium, ma rozdzielone kopyta, na przykład koń już nie podchodzi, ale musi też takie zwierzę przeżuwać pokarm. Pewnie się orientujecie, że świnie nie są przeżuwaczami, a kozy czy krowy są. I stąd właśnie świnia, mając rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwając pokarmu, trafia na listę zwierząt nieczystych. W Księdze Kapłańskiej czytamy dalej, że nie wolno jeść ani dotykać padliny świńskiej. A teraz posłuchajcie, co Koran ma do powiedzenia na temat tego, czy warto jeść wieprzowinę. Sura Al-Bakara wymienia wieprzowinę wśród pokarmów zakazanych, czyli haram. I ona występuje tutaj obok padliny, krwi i mięsa zwierząt zabitych bez wzywania imienia Boga. Jednak ta sama sura Al-Bakara dodaje, że w sytuacji skrajnej konieczności, kiedy muzułmaninowi grozi śmierć głodowa, grzech jest wybaczalny. Sura Al-An'am, w której Allah mówi, że można jeść wszystko, tylko nie padlinę, krew, mięso wieprzowe, bo to wszystko jest plugawe, nieczyste i obrzydliwe. Na bazie tych starożytnych zaleceń do dziś ludzie wyznający te dwie wielkie religie nie dotykają wieprzowiny. Ale jaka była prawdziwa, praktyczna przyczyna, dla której wieprzowina była przez nich tak wzgardzana? Otóż powody były dwa. Przede wszystkim chorobotwórczość wieprzowiny w klimacie bliskowschodnim. Otóż to mięso dosyć tłuste, bardzo łatwo się psuło i stawało się siedliskiem salmonelli oraz E. coli. I oni co prawda nie widzieli tych bakterii, natomiast bardzo dobrze widzieli skutki zatruć salmonellą na przykład. I stwierdzili, wieprzowina to nie jest dobre mięso, to jest coś nieczystego i nie warto tego jeść. Również wieprzowina była siedliskiem włośnicy, do dzisiaj właściwie jest. I dlatego ta włośnica, co prawda, jest usuwana w trakcie gotowania czy smażenia mięsa, ale jeżeli ktoś przypadkiem nie dogotował kawałka zakażonej włośnicą karkówki czy schabu, no to też zapadał na bardzo ciężką chorobę, często kończącą się odejściem z tego świata. Więc ci bliskowschodni mędrcy, widząc, co powoduje wieprzowina, stwierdzili, nie, tego po prostu jeść nie wolno. A żeby ludziom przypadkiem nie przyszło do głowy, żeby próbować wieprzowiny, to powiedzmy, że Bóg tak chce i skoro Jahwe zakazał jedzenia wieprzowiny, to wieprzowiny jeść nie wolno i koniec. I tak samo powtórzył to później Allah, że no wiecie, wieprzowina jest zła, niedobra, więc jej nie jedzcie i przez to oni zupełnie zaprzestali na wieki do dziś jedzenia wieprzowiny, ale też był drugi powód ekonomiczny. Mianowicie
Oni zajadają kozy, zajadają barany, które są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu w suchym, półpustynnym klimacie Bliskiego Wschodu. Natomiast świnia potrzebuje żołędzi, potrzebuje bulw, potrzebuje zboża przede wszystkim, żeby dobrze rosnąć i być właściwie sensowna do zjedzenia. A tam o zboże było ciężko. Zboże było przede wszystkim dla ludzi, ewentualnie dla koni, więc nie chciano się dzielić tym zbożem z świnią. Poza tym na przykład bulwy wymagają dużo wilgoci. Ciężko jest uprawiać bulwy w tak suchej, kamienistej glebie, jaką mamy na Bliskim Wschodzie, więc tam nie było po prostu dobrego pożywienia dla świń i stąd hodowla ich była bardzo nieekonomiczna. Do tego jeszcze te problemy zdrowotne powodowało to wszystko, że nie. Wieprzowina nie. No ale teraz zadajmy pytanie, dlaczego? Skoro chrześcijanie wywodzą się również z Biblii i przykazy Starego Testamentu są dla nich również bardzo często obowiązujące, to dlaczego oni jedzą wieprzowinę? Powody znów są dwa. Pierwszy powód jest taki, że bardzo szybko zniesiono wśród chrześcijan zakaz jedzenia wieprzowiny. I te zniesienia tego zakazu są na przykład wspomniane w takich fragmentach z Nowego Testamentu. Ewangelia Marka, rozdział 7. Czy wy jesteście tak nierozsądni? Czy nie rozumiecie, że nic, co z zewnątrz człowieka wchodzi do człowieka, nie może go skalać? Dalej mamy Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Jest tutaj wizja świętego Piotra, gdzie Bóg pokazuje mu różne zwierzęta i mówi: zabijaj i jedz. Gdy Piotr jako Żyd protestuje, mówiąc, że nigdy nie będzie jadł nic nieczystego, słyszy odpowiedź od Boga: tego, co Bóg oczyścił, ty nie nazywaj nieczystym. I wreszcie mamy pierwszy list do Tymoteusza, w którym możemy przeczytać: wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest dobre i nic nie jest godne odrzucenia, jeśli się je przyjmuje z dziękczynieniem, poświęcając modlitwą i Słowem Bożym. A drugi powód był oczywiście ekonomiczny, bo kiedy chrześcijaństwo rozpowszechniło się w Europie, no to dotarło do ludów, które tradycyjnie tą wieprzowinę od setek tysięcy lat jadły, bo dla nich to była podstawa, bo klimat dla nich był zupełnie odpowiedni, żeby tą wieprzowinę hodować, następnie konsumować, przechowywać też w znacznie chłodniejszym, północnym klimacie. Łatwiej jest zakonserwować mięso wieprzowe i nie ma tych problemów z salmonellą i E. coli, które występują w upalnym klimacie Bliskiego Wschodu. Więc ci ludzie naturalnie tą wieprzowinę jedli. I teraz, jeżeli chrześcijaństwo chciało ekspansję swoją prowadzić na północ, no to musiało zgodzić się na akceptację tego mięsa, które tradycyjnie uznawane było za nieczyste. W ogóle chrześcijaństwo bardzo dużo adoptowało z wierzeń i zwyczajów ludów, które je przyjmowały, szczególnie w Europie. Zresztą niedługo zobaczycie odcinek o tym, jak opowiadam, gdzie kultura polska jest przesiąknięta tak naprawdę pogańskimi tradycjami, a nie chrześcijańskimi. Ale pomijając ten wątek w tym momencie, jeżeli chrześcijaństwo miałoby trafić do Germanów, czy później do Słowian i szłoby z zakazem jedzenia wieprzowiny, to myślę, że miałoby grube problemy, żeby się na naszych terenach zakorzenić, ponieważ to była podstawa przetrwania naszej ludności. Wieprzowina dostarczała Słowianom czy Germanom niesamowicie istotny tłuszcz, który w długich słowiańsko-germańskich zimach był bardzo istotny, żeby przetrwać. Smalec, słonina, to wszystko było konieczne, żeby dostarczyć sobie odpowiednią ilość kalorii, żeby przetrwać długie zimy. I tak samo jak wspomniałem wcześniej, konserwacja wieprzowiny w chłodnym klimacie była znacznie łatwiejsza niż w klimacie upalnym. Jeżeli natomiast chcielibyście spróbować mięsa, które jest znacząco inne w smaku niż wieprzowina, to polecam Wam firmę Kwartet ze Starego Sącza, która to wyśle Wam wspaniałe kawałki jagnięciny, koziny, wołowiny
Link do tego sklepu podaję w opisie. Jeżeli w zamówieniu wpiszecie ziemowit, otrzymujecie dodatkową zniżkę na swoje zamówienie. Polecam Wam spróbować mięso, które jest bardzo delikatne, które jest bardzo zdrowe i które pochodzi z czystego regionu. Tutaj praktycznie rzecz biorąc Podhala, południowa Polska, Beskid to są tereny, gdzie to mięso jest hodowane w sposób bardzo naturalny i szczerze mogę Wam polecić właśnie tego dostawcę jagnięciny, czy też koziny, czy też wołowiny. Mam nadzieję, że czujecie ten zapach, który unosi się z tych jagnięcych cąbrów, które właśnie sobie usmażyłem na masełku. Jest to niezwykle soczyste mięso, to widać od razu. Co więcej, jego przygotowanie zajęło 10 minut. Wszystko. To jest niesamowicie szybko. Jak można przygotować tak wspaniałe, zdrowe danie. Bajka. Dawno nie jadłem tak dobrego mięsa. Mięso jest delikatne, pyszne w smaku, soczyste, a do tego jestem w szoku, że byłem w stanie bez doświadczenia w jagnięcinie, to powiem szczerze, przygotować bardzo dobre jedzenie w 10 minut. Może po prostu ze mnie taki dobry kucharz. Nie no, żartuję. Jakimś tam wyśmienitym kucharzem nie jestem, ale akurat mięso uwielbiam smażyć. To jest